W lipcu 2024 roku wymyśliłem sobie wielodniową przygodę w naszych górach. Spakowałem plecak i ruszyłem na główny szlak beskidzki, czyli najdłuższy znakowany szlak turystyczny w naszym kraju. Jego długość to około 500 km, a w czasie wędrówki z Wołosatego w Bieszczadach do Ustronia w Beskidzie Śląskim pokonać trzeba też blisko 22 000 metrów przewyższeń. Pod koniec lipca, o poranku, pojawiłem się na starcie. Oto pierwszy odcinek tej serii. Jest i kropka. Tak zwyczajowo w górach oznacza się początek albo koniec szlaku. Dla mnie będzie to start długodystansowej przygody. Właśnie tutaj w Wołosatem zaczynam główny szlak beskidzki. Czeka mnie blisko 500 km przygody. Dzień chyba nie mógł zacząć się piękniej. Jest naprawdę pogodnie, puściutko i gdzieś tam po mojej lewej stronie widać już Tarnicę, najwyższy szczyt naszej polskiej części Bieszczadów. Odwiedzę ją za jakiś czas. Nie precyzuję jaki, bo zobaczymy jak mi się będzie szło z tym. Tu tego nie widać, ale cięższym niż zazwyczaj plecakiem, chociaż i tak jest lekki. Ten drugi punkt mojej wędrówki, do której będę zmierzał przez najbliższe kilkanaście dni, to Ustroń w Beskidzie Śląskim. No i start i koniec to w zasadzie pojęcia takie umowne, zależy pewnie od osobistych preferencji, z której strony zaczyna się ten szlak. Ja zdecydowałem, że zacznę od Bieszczadów. Tu mam po prostu blisko, łatwo było mi podjechać na szlak. No i wydaje mi się, że będzie to taki dobry wstęp do całej tej przygody. No, może jak już uporam się z tym początkowym odcinkiem na Przełęcz Bukowską. Nie jest on zbyt ciekawy, ale później, ach, cuda! Udało mi się uciec już z tego asfaltu i teraz taką szeroką, wygodną drogą będę podchodził mniej więcej 2 godziny w kierunku Przełęczy Bukowskiej, gdzie rozpoczynają się te najpiękniejsze widoki w czasie mojego, powiedziałbym, zapoznawczego etapu, bo nie jest zbyt długi, ale kto wie, ten szlak może jest jednym z piękniejszych w całych naszych Bieszczadach, a pogoda dopisuje, więc ostrzę sobie już zęby, żeby na sam początek tej mojej wielodniowej wędrówki mieć trochę wyjątkowo ładnych widoków. Osiem kilometrów bitej drogi, w tym trochę asfaltu, mniej więcej 400 metrów do podejścia. Pomyślelibyście, że Bieszczady mają swoją Chochołowską, bo na papierze wygląda to łudząco podobnie. Niewiele się tutaj dzieje, jest bardzo spokojnie. Minąłem też po drodze jakąś wiatkę, ale gdzie będę odpoczywał, jak dopiero tak na dobrą sprawę zacząłem. No i ten szlak zaczyna się tutaj wznosić, tak umiarkowanie, ale postaram się go przejść w miarę sprawnie, żeby dotrzeć na Przełęcz Bukowską, bo nie mogę się trochę doczekać już widoków. No i zdradzę Wam, że póki co nie udziela mi się jeszcze ten klimat taki związany z wielodniową wędrówką i pewnie trudno się dziwić, bo dopiero zaczynam, a w dodatku te szlaki znam. Trzeba pewnie trochę się zaaklimatyzować w tej nowej rzeczywistości, która tak na dobrą sprawę sprowadza się do tego, żeby jeść, wyspać się i iść. I później tak przez kilkanaście następnych dni. Dosyć senny ten odcinek, zwłaszcza, że żaden niedźwiedź nie wybiegł z zarośli. No i skromnie, powolutku, ale coś już widać. Kilkanaście minut do Przełęczy. Więc tam wreszcie ja zobaczę i Wy trochę więcej. Jest i długo wyczekiwana przeze mnie Przełęcz.
Tam obok jest też wiata, do której za chwilę zaglądnę, żeby zrobić sobie krótką przerwę. Ale dosłownie na momencik porzucam ten czerwony szlak, który będzie mi towarzyszył przez następne kilkanaście dni i chcę podejść kawałek ponad przełęcz, bo tam jest taki ładny punkt widokowy. Dalej iść się już nie da, bo tutaj zaczyna się granica z Ukrainą, ale jest taka ciekawa platforma i tablica z podpisanymi panoramami. No całkiem ładnie zaczyna się ta wędrówka. Zaczęły się podejścia, zaczęły się góry i to nie byle jakie, bo właśnie wchodzę na Rozsypaniec. W zasadzie mój pierwszy szczyt na trasie całego głównego szlaku beskidzkiego i to od razu nie byle jaki, tyle wam powiem. No i pokażę. Jest też wierzbówka Kiprzyca, czyli te charakterystyczne różowo-fioletowe kwiatki. Na pewno wiecie, o które chodzi. Najbardziej rozpoznawalne są pewnie za sprawą hali gąsienicowej, tych wszystkich pocztówkowych zdjęć, ale i w Beskidach ich nie brakuje. A tutaj na podejściu na Rozsypaniec, no taki piękny, kwiecisty, chyba jest takie słowo, szpaler. Pierwszy szczyt całej mojej przygody. Świetnie widać dalszą drogę, którą będą przemierzał przez Halicz, później tam między innymi w kierunku Tarnicy. Widać charakterystyczne siodło, od którego to cała góra przyjęła swoją nazwę, bo Tarnita z rumuńskiego to właśnie po prostu siodło. A pokażę wam jeszcze jeden ciekawy szczyt, który był doskonale widoczny z podejścia. To Kińczyk Bukowski. No i powiem wam, że aż kusi, ale niestety iść tam tutaj z naszej strony nie można, a ta ścieżka aż zaprasza. No piękna panorama, a to dopiero początek. Piękny jest ten odcinek szlaku, bo od Rozsypańca w zasadzie przez kolejne 3 godziny, może trochę więcej, będę spacerował ponad górną granicą lasu, co oznacza, że będzie po prostu pięknie. No a teraz ruszam w stronę Halicza, który oglądany z Rozsypańca trochę straszy stromizną, ale już kiedyś tu byłem, więc wiem, że nie powinno być tak źle. Zaczęły się schody, te dosłowne, czyli stały element już w bieszczadzkim krajobrazie, no i też przenośni, bo jakoś na ten Halicz trzeba wleźć. Niewygodne te schody. Ja wiem, po co one są, że to zapory przeciwerozyjne i tak dalej, ale są niewygodne. Jestem na Haliczu, poznać można po tym charakterystycznym krzyżu i co ciekawe, to ten właśnie krzyż znajdował się kiedyś na Tarnicy w przeszłości, zanim postawiono ten obecny. Oczywiście to jest jego odrestaurowana wersja,
ale pierwotnie tam było jego miejsce. No i Halicz w nie tak odległej przeszłości uważany był za najwyższy szczyt naszej części Bieszczadów, no ale pomiary określiły, że jest niższy od Tarnicy o 13 metrów. A jednak ma się jeszcze ten matematyczny zmysł. Lecę dalej i trochę niżej, bo się boję, że mi wiatr powyrywa ostatnie cebulki włosów. Na szczęście teren tutaj się trochę obniża i czeka mnie taki bardzo, bardzo przyjemny trawersik. A zawsze mam kłopot, żeby to tym palcem pokazywać. O, tutaj mniej więcej. Tutaj będę szedł. Więc bardzo widokowo i raczej nie trudno. Sunę sobie wśród złotych traw i mimo, że zabrzmiało to może trochę poetycko, to stanowi naprawdę frajdę, kiedy taką wąską ścieżką idzie się przed siebie, te trawy jeszcze szurają o spodnie. Naprawdę bardzo przyjemne doświadczenie. No i gdyby cały ten główny szlak beskidzki tak wyglądał, to byłbym zachwycony, nie narzekałbym. Zwłaszcza, że dzisiaj jakichś podejść morderczych też nie ma. Ale głupi nie jestem. I wiem, że tak nie będzie i ten mój uśmiech, który gości dzisiaj od rana, od samego Wołosatego, może w którymś dniu zniknąć. Ale nie musi. A teraz jeszcze więcej bieszczadzkich krajobrazów, tak na dobry start tej serii. Za moimi plecami widać Halicz z rozsypańcem. Widać też trawers Kopy Bukowskiej. Tamtędy sobie maszerowałem. A teraz trawersuję zbocza Krzemienia, żeby przewinąć się na drugą stronę i mieć już otwartą drogę w kierunku Przełęczy Goprowskiej. Jeżeli te wszystkie nazwy nic Wam nie mówią, to spokojnie. W opisie zawsze zostawiam link do mapy przejścia, więc będziecie mogli sobie też prześledzić te moje dzienne odcinki i tak dalej. Na Przełęczy w okresie wakacyjnym dyżurowali ratownicy GoPro. Stąd nazwa Przełęcz Goprowska. Teraz chyba nie ma już takiej potrzeby, pewnie dlatego, że jest nieco więcej sprzętu, zwiększyła się też mobilność ratowników, no ale nazwa ciągle o nich pamięta. Spoglądam w stronę wierzchołka Tarnicy i ścieżki, która tam prowadzi, no i wydaje mi się, że pewnie bez zatrzymywania się ruszę w kierunku szczytu. Podejrzewam, że ze strony Wołosatego właśnie wystartowała cała grupa turystów, bo jest pogodny dzień wakacyjny. Tak więc lecę, żeby gdzieś tam nie utknąć w kolejce. Przede mną ostatnie, konkretniejsze podejście w czasie tego pierwszego odcinka. Znowu schody, ale za to z takim pięknym widokiem. Ten postrzępiony szczyt za moimi plecami to Krzemień. Przełęczy już za parę metrów. Właśnie to siodło charakterystyczne. No i stąd na szczyt Tarnicy jest jakieś 10 minut pewnie. Na tyle, no i droga powrotna 20. Rozstanę się, nie no dobra, jeszcze 10 minut na widoki. Na tyle rozstanę się z czerwonymi oznaczeniami głównego szlaku beskidzkiego, no bo on nie przechodzi przez wierzchołek Tarnicy, tylko zawija tam, a Tarnica jest tutaj.
pięknie tutaj w drodze na szczyt. Widać trasę, którą dzisiaj do tej pory umordowałem. Tam na dalszym planie jest Rozsypaniec, Halicz i widać ścieżkę, która gdzieś tam zawija, trawersując Kopę Bukowską i później Krzemień. Jest też Przełęcz Goprowska tam w dole. Tyle za mną i jak widać, no tylko taki otwarty, widokowy odcinek, a widokowych wrażeń jeszcze nie zabraknie. No ale to później. Najpierw szczyt najwyższej góry po polskiej stronie Bieszczadów. Wyobraźcie sobie, że górę wyższą od Tarnicy spotkam dopiero za mniej więcej 380 km, jeżeli dobrze liczę. Tyle miłych górskich spotkań, co dzisiaj pod szczytem Tarnicy, to już nie pamiętam. Wszystkich Was bardzo gorąco pozdrawiam. Pięknie, co? Porzuciłem już Tarnicę, wróciłem na Przełęcz i dla odmiany podchodzę na Tarniczkę, już wzdłuż czerwonych oznaczeń, bo Tarniczka to najwyższa kulminacja szerokiego wierchu, czyli grzbietu, który prowadził będzie mnie teraz w stronę Ustrzyk Górnych. Tarnica, Tarniczka. Taka to ciekawostka. Piękny jest ten szeroki wierch, a w dodatku taki spacerowy. Na szeroko pojętej północy pokazało się trochę nowych widoków, m.in. piękne bukowe Berdo, a Tarnica z tej perspektywy wygląda zupełnie inaczej niż chociażby oglądana z Halicza. No i szokujące, ale koniec podejść na dzisiaj. Zostały mi jakieś tam niewielkie chopki, ale większość już pokonałem. Chociaż czy to taki powód do radości, nie wiem, bo zejścia bywają równie trudne, zwłaszcza w jakimś stromym terenie. Ale to się okaże, bo dzisiaj metą mojego odcinka są Ustrzyki Górne. Zaplanowałem sobie to przejście całego głównego szlaku beskidzkiego w oparciu o noclegi pod dachem, agroturystyki, schroniska, pensjonaty i tak dalej. No i dzięki temu mógłbym mieć lekki plecak. Pewnie normalny człowiek wrzuciłby tam jakiś leciutki śpiwór, żeby awaryjnie móc spać w bazach namiotowych czy w jakichś wiatach, ale ja wrzuciłem zamiast tego statyw. No i po mniej więcej 4 godzinach od startu zacząłem się zastanawiać, czy on mi jest na pewno potrzebny. Ale zobaczymy, czy wytrzyma ze mną dzielnie, czy gdzieś po drodze go odeślę. Na szczęście na szlaku na pewno są jakieś paczkomaty, placówki pocztowe, więc to akurat nie jest problemem. Mniej więcej tędy szedłem, a przede mną jeszcze taki grzbiecik. No i dokładnie przed sobą mam Połoninę Caryńską, z tyłu gdzieś Wetlińską, tam będę już jutro. Czyli kolejny widokowy, piękny odcinek się zapowiada. No i w zasadzie już tak niespiesznie sobie maszeruję. Jeszcze oglądam sobie otoczenie tak po prostu, żeby się nacieszyć. Gdzieś tam zabudowania Ustrzyk już widać. No ale zejście to jeszcze pewnie kwestia może 2 godzin. Chociaż nie będę strzelał, tam jest znak, zaraz wam powiem. Strasznie dużo tych schodów, a kolejne dla odmiany są już w lesie. No i to też oznacza, że przynajmniej na dzisiaj koniec widoków.
Jasne, jak dojdę do Ustrzyk, to będę mógł sobie jeszcze pooglądać otoczenie, ale jeżeli o szlak, to kolejne wrażenia widokowe jutro, chociaż taki bukowy las też ma przecież swój urok. Ładny ten las, ale po tym co widziałem w pierwszej części wędrówki, wszystko teraz wydaje się już takie... Zmierzam do Ustrzyk Górnych, pół godziny do zakończenia tego pierwszego etapu mojego przejścia. Zrobiło się na nowo pusto. Wydaje mi się, że to za sprawą tego, że kto miał wyjść w góry, ten już to zrobił, a dla większości jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby wracać w dolinę. Poza mną jest godzina 14, a ja już będę po robocie, ale to wynika trochę z tego, że chcąc nocować pod dachem, no tak muszę kalkulować te przejścia, żeby na koniec odcinka znaleźć jakieś schronisko albo miejscowość. Nie mogę tak po prostu iść sobie ile mam sił. No a najwygodniej, jeżeli chodzi o ten pierwszy dzień, będzie to zrobić w Ustrzykach Górnych właśnie. Poza tym moja strategia na to przejście jest praktycznie taka sama jak w przypadku mojej wędrówki przez Sudety. Tutaj Wam podlinkuję playlistę, czyli zacząć spokojnie, przyzwyczaić organizm do wysiłku, bo ten organizm w ostatnim czasie nie ruszał się za dużo, a przede wszystkim przyzwyczaić do dreptania stopy, bo to one będą dyktowały tak naprawdę dzienne przejścia. Z tym mam zawsze największy kłopot, ale jak na razie jest ok. I tak dalej. Piękne otwarcie. Tak pewnie mogę podsumować te pierwsze 23-24 km z 500, nie liczy główny szlak beskidzki. Nie odnotowano żadnych strat w sprzęcie ani w ludziach. Stopy w porządku, mięśnie w porządku, więc ten prolog, bo tak mi się wydaje, można potraktować ten pierwszy dzień, całkiem udany. Mam nadzieję, że będziecie tutaj zaglądać, bo ta przygoda pewnie będzie się rozkręcać, jak to mówią, im dalej w las, tym więcej drzew. Ja lecę już do Ustrzyk. Idę szukać swojego noclegu, bo nie mam pojęcia, gdzie go zarezerwowałem. Nie było to takie łatwe z dnia na dzień, bo ja oczywiście w ostatniej chwili się zebrałem do tego. I jest tutaj też sklep, jakieś knajpy, jest wszystko, co potrzebne do regeneracji. Trzymajcie się dobrze i do zobaczenia w kolejnym odcinku, czyli kolejnego dnia. Cześć!